with past sinful actions, we develop certain samskars, certain perspective. Z powodu przeszłych grzesznych czynów rozwijamy pewne samskary, pewną perspektywę. That mainly will have to do with ignorance in relation to ourselves, how we see ourselves. I to jest związane z pewną ignorancją, związaną z tym, jak postrzegamy siebie. So we start to identify ourselves as the body. Zaczynamy utożsamiać siebie z ciałem. Or even with our psychic body. A nawet z naszym ciałem psychicznym. And from there you can imagine so many sub-branches and implications come. I stąd tyle różnych podgałęzi się wyłania i różnych implikacji. As Guru Maharaj was speaking yesterday. O czym mówił Maharaj wczoraj. Unnecessary, excessive attachment to temporary realms. Niepotrzebne przywiązanie do tymczasowej rzeczywistości. And the subsequent fear of losing those things that I am attached to. I jednoczesne lęk przed tym, że się utraci te rzeczy, do których jest się przywiązany. So again, all this is an anartha. Wszystko to jest anartha. Remember, anartha means I am positing some value in a direction that it has no such value. Pamiętajmy, że to jest nadawanie wartości czemuś, co nie ma wartości. I'm investing my faith and hope in the wrong direction. Inwestuję moją nadzieję i wiarę w niewłaściwym kierunku. Where there will be no reciprocation. W coś, co nie będzie się mi odwzajemniać. So it's clear the idea of duskritor anartha. Czy ta koncepcja duskritor jest jasna? Okay, so we'll continue. I have the clock running there. Będę kontynuował, czas leci. So now we have sukritor anartha. Teraz mamy sukrito anartha. Which means, as he said, anartha is coming from sukriti. I to są anartha, które pochodzą z sukriti. Sukriti means activity. To oznacza działania. And sukriti means like good special activity. Sukriti oznacza też szczególne działanie. Sometimes it's connected to the result, the fruit that comes from particular activity. Czasami też sukriti odnosi się do owocu pewnego działania. So generally we are accustomed to express ourselves in terms of sukriti. We say the devotee had some sukriti. Czasami o sukriti mówimy w taki sposób, w takim kontekście, że bhakta ma jakieś sukriti. Jnata sukriti, ajnata sukriti, this term we use. Jnata sukriti, agyata sukriti, tego typu terminów używamy. And yes, okay, but that's bhakti sukriti. Ale w porządku, to jest po prostu bhakti sukriti. But there are other types of sukriti as well. Ale są również inne rodzaje sukriti. There is bhukti sukriti, mukti sukriti. Jest też bhukti sukriti, mukti sukriti. Some credits you have attained from previous activities that will take you in a particular direction. I są to pewnego rodzaju punkty, kredyt, który popchnie nas w określonym kierunku. So these sukrito anartha refer to pious material actions, let's say. Więc to sukrito anartha odnosi się do pewnych pobożnych czynów. That will condition us in a very particular way. Które uwarunkują nas w określony sposób. In a very sattvic way. W pewien sattwiczny sposób. No, so this Chakravarti mentions sukrito anartha expresses itself in the following way. Śla Wisznuickiej Chakravarti mówi, że te sukriti anartha uwarunkowuje nas w określony sposób. Basically, that one becomes attached to sattvic sense of happiness. Że przywiązujemy się do sattwicznego poczucia szczęścia. And also to the idea of obtaining mukti or liberation. Lub też przywiązujemy się do koncepcji osiągnięcia mukti, czyli wyzwolenia. All this enters into the realm of sattva. Wszystko to kieruje się w stronę sattwy. Sattva may be translated in like beingness. No? Sattwę można przetłumaczyć jako bytowienie, istnienie.
prowadzi z nim. I don't know if there's a Polish word for being enhanced. I was trying to mention. Yeah, I did the same, so no problem. So it means you start to see yourself a little bit more clear and the prospect of your potential at a certain level. Zaczynasz widzieć siebie w bardziej taki przejrzysty sposób w sferze jakiegoś takiego potencjału. So Krishna says in Bhagavad Gita, someone in sattva there is conditioning as well. Pan Bhagavad Gita, że jest w sattwie też jest pewne uwarunkowanie. There is a very nice type of knowledge and happiness that comes as a result of being sattvic. Jest pewien rodzaj szczęścia i wiedzy, który jest wynikiem bycia pod wpływem sattwy. And in one sense that's no problem. The problem is when we get attached to that. W pewnym sensie to nie jest żaden problem, ale problem pojawia się wtedy, kiedy się do tego przywiązujesz. So when you get attached to that sattvic knowledge and happiness, attachment is a symptom of rajas, no longer sattva. Więc w momencie, kiedy się przywiązujesz do tej sfery sattwicznej, wtedy pojawia się rajas. So you go down from sattva to rajas. I upada się z sattwy w rajas. And again, in the context of bhakti, all this is still the material realm. Call it sattvic, rajasic, whatever. Ale w kontekście bhakti to jest nadal sfera materialna, bez względu na to, czy nazwiemy to sattwicznym, czy rajasikową sferą. What to speak of the desire of liberation that we have so many times heard how the Shuddha Bhaktas reject such goal. Mamy wiele przykładów, jak to Shuddha Bhaktowie, czci wielbiciele odrzucają ideę mukti. At least conceptually we reject that. Przynajmniej konceptualnie to odrzucamy. As Guru Maharaj was speaking yesterday about Uttam Bhakti. Tak jak Maharaj wczoraj wspomniał o Uttam Bhakti. No? So, conceptually we are Uttam Bhaktas. Konceptualnie jesteśmy Uttamabhaktami. But in actuality we are work in progress in that direction. Ale In actuality? Okay. Ale w rzeczywistości jest to nadal praca w procesie realizacji. No, theoretically we may say, I don't want any type, my school doesn't go for any type of mukti, nor even in Vaikuntha. Teoretycznie moja szkoła nie idzie w kierunku żadnego mukti, nawet w kierunku Vaikunthy. But if mukti herself appears personally to you, who knows what you will say? Ale kiedy mukti się sama osobiście przed tobą zamanifestuje, nie wiadomo, co wtedy powiesz. Because we don't have the experience of being a mukta. Ponieważ nie mamy doświadczenia byciem muktą. So we may reject that conceptually, but who knows in practice what will happen? Możemy konceptualnie to odrzucić, ale w praktyce nie wiemy, co by się wydarzyło. And that test will come to us at some point. I ten test pojawi się przed nami w pewnym momencie. So you will be offered CD, bhakti, mukti. Będziesz dostaniesz CD, mukti. As we said the other day, we should pray for tests to come. Tak jak wczoraj mówiliśmy, powinniśmy modlić się o testy, żeby do nas przyszły. To show our real position and from there trying to make further progress. Żeby pokazać nam, gdzie tak naprawdę jesteśmy, po to, żebyśmy mogli uczynić prawdziwy postęp. So well, basically this is Sukrito Anartha. W zasadzie to jest właśnie to Sukrito Anartha. You became over-entangled in a sattvic sense. It doesn't allow you to go beyond that. Jest się zbyt wtłoczonym, wplątanym w tą sferę sattwiczną. And the Duskrito Anarthas are more, if you will, tamasic and rajasic in nature. Natomiast Duskrito Anartha, one są takie bardziej rajasikowe i tamasyczne w swojej naturze. Now we go with the third one, let's call it Aparadota Anartha. I następnie będzie Aparado Anartha. This is a very delicate one. Vishwanath Chakravarti spends quite a few considerable pages for that. I te problemy są bardziej skomplikowane i tutaj Wisznuickiej Chakravarti poświęca dużo więcej czasu. He mainly focused this anartha regarding this whole three nam aparada.
I skupia się głównie na silnym aparacie. So he mentions, if one chants Harinam, there are two stages. Mówi, że jak ktoś intonuje Harinamę, to są dwa stadia w tym procesie. First chanting Harinam, second going to Vaikuntha. Spiritual world, pravritti. Najpierw intonowanie Harinama, a potem pójście na Vaikuntha. So he implies, if that didn't happen to you yet, aparat is there. Jeżeli to jeszcze się nie zamanifestowało w twoim życiu duchowym, to znaczy, że jest jakaś aparadha. So he starts to define the very term aparat as aparadha. Now that which goes against love. I on to definiuje jako coś, co jako aparadha, czyli coś, co działa przeciwko love. You are going against love, yeah. Love. Love. Że działa się przeciwko miłości, radha. In Spanish you have this saying that you are biting the hand that is feeding you. W języku hiszpańskim mam powiedzenie, że gryzie się rękę, która cię karmi. So this is a very delicate issue, as you may imagine. To są bardzo delikatne sprawy, jak można sobie wyobrazić. That can even do away with all the bhakti samskars we have acquired till now. To jest tak delikatna sprawa, która może sprawić, że stracimy wszelkie bhakti samskary, które zgromadziliśmy do tej pory. Bhagavad Gita, Krishna says, when he speaks about bhakti, in this path there is no loss at all. Yeah, okay. Krishna mówi w Bhagavad Gicie, że na tej ścieżce nie ma straty ani nie ma żadnych strat. Whatever you have acquired, it will be with you forever. Cokolwiek się osiągnie, zostanie to z tobą. Vishwanath Chakravarti comments to that in Bhagavad Gita. Ale w Bhagavad Gicie Vishwanath Chakravarti komentuje. Yes, this is true except for aparat. To prawda, za wyjątkiem aparatu. Aparat can really uproot the very bhakti lata that was put there and taken care with so much time like this. Aparata może wyrwać z korzeniami ten bhakti latę, która została zasadzona. Guru Maharaj would say, we have sins of flesh and sins of the soul. So aparat enters into the latter category. Mamy grzechy ciała i grzechy duszy. Te drugie właśnie dotyczą aparaty. Because try to understand this. The main reasons for one to connect with bhakti, sadhu, harinam, trihari, those are the main plugins. I don't know. Takie wtyczki łączące nas z bhakti to jest sadhu, shri, sadhu, hari, vaishnava, harinam. So if you attacked those same plugs, jeżeli się zacznie atakować te wtyczki, so those things that can take you to the highest glory can deprive you from that glory if you do not know how to deal with that. Jeżeli nie wiemy, jak właściwie postępować z tymi rzeczami, one sprawią, że nie będziemy w stanie osiągnąć tej najwyższej chwały. So of course inside this nam aparat there are so many other aparats included there. Wewnątrz tej nama aparady, w kategorii tej nama aparady możemy mówić o wielu innych podkategoriach. But I will go in detail that when Bhaktivinoda Thakur describes his own section. He also speaks about this. Ja to mówię, kiedy Bhaktivinoda Thakur właśnie będzie w tym punkcie. So, aparadot anartha. Let's go to the last one called bhakti anartha. Teraz przejdźmy do ostatniej kategorii, bhakti anartha. Anartha is coming from bhakti. Anartha, które pochodzą z bhakti. Not strictly coming from bhakti, Bhakti is there to do away with our anarthas. To nie jest dokładnie tak, że one pochodzą z samego bhakti, bo bhakti jest po to, żeby nam pomóc uporać się z anarthami.
anartami. But if we don't know how to properly deal with bhakti and with the byproducts that come from the practice of bhakti, Ale kiedy nie będziemy świadomi tego, w jaki sposób postępować z bhakti oraz wszelkimi produktami bocznymi bhakti, this anartha may come. to wtedy pojawia się to anartha. We spoke a little bit about this when we described this Taranga Rangini stage in Anishchita Vajna Kriya, this riding the waves. Mówiliśmy o tym właśnie Taranga Rangini. Że to jest to stadium właśnie bycia na falach. So basically it seems that it means you get to the practice of certain anarthas and you may clean yourself from that anartha through the practice. Yeah. As I said the other day, you may arrive to the practice with certain anarthas. Możesz zacząć praktykę z pewnymi anartami. And you clean your heart of those anarthas through the practice. Ale oczyszczasz serce z tych anart w trakcie, poprzez praktykę. But with advancement in practice come so many attributes and good qualities. Ale wraz z postępem w tej praktyce przychodzi tak wiele dobrych cech i korzyści. Rupa Goswami would say, Kleshagni Subhada. Rupa Goswami mówi, Kleshagni Subhada, yeah. Which means bhakti burns the miseries, the kleshas, and gives all auspiciousness. Bhakti spala wszelkie klesza, problemy, cierpienia i daje te pozytywne rzeczy. So again, as the devotee develops good qualities, so many things may come: followers, knowledge, position, fame, name. Kiedy bhakta się rozwija na ścieżce, pojawia się dużo innych produktów bocznych, takich jak chwała, uczniowie itd. And there's no problem with that if you know to deal with it properly and to acknowledge all this belongs to my Gurudev, not me. I z tym nie ma żadnego problemu, jeśli się właściwie do tego podejdzie, jeżeli podejście jest takie, że to wszystko pochodzi od mojego Gurudevy. The problem is when you claim authorship of those things that are come to you and put your name on them. Problem pojawia się, kiedy sobie przypisujesz autorstwo i chcesz się potem wszystkim podpisać samemu. There is this very short, famous story in the Ramanuja Sampradaya. W Ramanuja Sampradaya jest taka słynna krótka historia. Maybe you already heard. Może już ją kiedyś słyszeliście. There was one that was very expert in every single field you could imagine. Był pewien bhakta, który był ekspertem w każdym polu, na każdym polu, jakie można sobie tylko wyobrazić. So he cooked very nicely, sang very nicely, very pandit, everything. Świetnie gotował, śpiewał doskonale, był wielkim panditą. So the devotees said, "Oh Prabhu, you cook so nicely." And he said, "Yes." Dlatego mówili, ale wspaniale gotujesz, tak. And you do such nice kirtan, said, "Yeah." Przepiękne kirtany prowadzisz, a on mówi, tak. So they started to get concerned. They said, "Oh, he's becoming puffed up," you said. Więc bhaktowie zaczęli się obawiać. Oj, chyba popada jakąś dumę. So they went to Ramanujacharya, their guru, and said, "Such Prabhu is, we are concerned because he may be getting too proud and arrogant." Więc bhaktowie udali się do Ramanuży i powiedzieli, jest taki bhakta, który obawiamy się, ponieważ wydaje nam się, że on się jakiś taki dumny robi. So Ramanujacharya called him and said, "Your god brothers told me this situation, they are concerned, is that real?" Wtedy Ramanuja wezwał go do siebie i zapytał, twoi bracia duchowi mówią mi, że tutaj stajesz taki dumny, czy co ty na ten temat mógłbyś powiedzieć? They would say, "Yes, it's real." I say, "Yes, I cook nicely, I sing nicely, I really learned." On mówi, tak, ja świetnie śpiewam, doskonale gotuję, jestem bardzo wykształcony. But he said, "If I can do all those things, Gurudev, is by your mercy, so I cannot deny your mercy, the effect of your mercy in me." Ale to wszystko jest twoją łaską, Gurudev, i nie mogę zaprzeczać
posiadaniu tej łaski. So I sing nicely because of Gurudev's mercy. So actually his mercy sings nicely for me. Więc ja śpiewam świetnie, ale dzięki twojej łasce swojego guru, więc ta łaska świetnie śpiewa. So that's a higher level of humility than just saying, oh no, I do nothing nicely, I'm just totally sad. Więc jest to wyższy poziom pokory niż mówienie, nie, ja wcale świetnie nie śpiewam. That can be false ego also. To też może być fałszywe ego. I'm the best, or the other side, I'm the worst. Nie, jestem wspaniały, najlepszy, albo jestem najgorszy. Once one devotee said to Srila Prabhupada, Prabhupada, I'm the most fallen of all your disciples. Kiedyś jeden wielbiciel powiedział, Prabhupada jest najbardziej wpadł ze wszystkich twoich uczniów. But the most, I'm the most. Ale najbardziej. Prabhupada said, you are not the most anything. Ty nie jesteś najbardziej w niczym. Because he realized he wants to be the most something. Ponieważ on chciał być najbardziej w czymś. So since he can't be the most highest devotee, he wants to be the most fallen at least. Ponieważ nie mógł być najwyższym ze wszystkich bhaktów, no to przynajmniej chociaż żeby być najniższym. So we should be very properly humble to deal with these bhakti anarthas. Powinniśmy być wystarczająco pokorni, żeby sobie z tymi anartami, bhakti anarthas poradzić. Because they may appear in the context of practice as a byproduct of the practice, as externally it may seem everything is okay. Ponieważ one mogą się pojawić jako produkt uboczny naszej praktyki i tak z boku one mogą wyglądać całkiem w porządku. But internally I may be exploiting those resources. Ale gdzieś wewnątrz siebie mogę w jakiś sposób chcieć cieszyć się tymi aspektami. Externally I may be doing a show of humility, but internally I may be delighting myself in all these followers, this glorification. Na zewnątrz mogę robić wielki pokaz pokory, ale wewnątrz cieszę się i rozkoszuję tym wszystkimi produktami bocznymi. Mahaprabhu called them upasakas. Mahaprabhu nazywał je upasakami. Which means you are working on the vine of devotion, and there's some extra, like grass appears there. Pracujesz nad rośliną winogrona, natomiast tutaj gdzieś się pojawiają jakieś chwasty. Those weeds seem to be part of the original vine. Te chwasty zdają się być częścią twojej uprawy, But actually they are not. ale tak naprawdę one nie są. So if when you are watering the vine, you are also putting water to these like unhealthy weeds. Kiedy podlewasz roślinę winogrona, którą hodujesz, one też się tym karmią. They will take extra time, water, energy. One zabiorą też czas, energię, wodę. And all that should be in the direction of the bhakti lata. A tak naprawdę to wszystko powinno być przeznaczone dla tej bhakti laty. You follow externally, you may continue chanting everything, but internally you are putting more and more attention into followers, fame, position. Możesz intonować, praktykować, ale tak naprawdę wewnątrz siebie więcej uwagi poświęcasz tym, którzy za tobą podążają w swojej chwale. This is a very subtle anartha. To są bardzo subtelne anartha. And before going to Bhaktivinoda Thakur's definition, ale zanim przejdziemy do definicji Bhaktivinoda Thakury, also Chakravarti Thakur gives like 5 levels in which these anarthas are being transcended. Wisznuickiej Chakravarti opisuje 5 poziomów, w których występują te. It says like partial, penetrating, almost complete, complete, absolute. Częściowe, przenikające, almost complete, prawie pełne, absolute. I absolutne. So, for example, regarding the first two,
Jeśli chodzi o pierwsze dwa. Duskritota and Sukritota. Duskritota, Sukritota. He says at the stage of bhajana kriya, they are like eradicated in a general way. Na poziomie bhajana kriyi one są wykorzeniane w taki ogólny sposób. And then the stage of asakti, they will be absolutely eradicated. Ale na poziomie asakti one będą całkowicie wykorzenione. Because in asakti, your real sense of self, eternal, start to merge. So the false sense of self that was feeling the other anarthas can no longer. Yeah. In asakti, our real spirit, eternal spiritual identity starts to emerge. W asakti nasza prawdziwa tożsamość duchowa zaczyna się objawiać. So your false sense of self that was fueling these two anarthas can no longer stand there. To co jakby napędzało the spiritual sense of self that is appearing. No, sorry again. The false sense of self that was fueling this anartha. Fałszywe poczucie tożsamości, które napędzało tę anartha, can no longer stand in front of this emerging of your spiritual identity in asakti. Nie może się utrzymać w obliczu tego właśnie rozwoju tego duchowej tożsamości. Regarding bhakti anartha, jeśli chodzi o bhakti anartha, in the stage of bhajana kriya, this anartha is not too much eradicated yet. Na poziomie bhajana kriyi ta anartha nie jest całkowicie jeszcze wykorzeniona. Because this anartha comes as a result of bhajana kriya in one sense. Ponieważ ta anartha pojawia się jako rezultat bhajana kriyi w pewnym sensie. But Wisznuickiej say that it's absolutely eradicated in ruchi. Ale jest całkowicie wykorzeniona na stadium ruchi. When you really get a real taste for the practice, kiedy naprawdę nabierzesz prawdziwego smaku do praktyki, and you become attached to the practice, i zaczynasz być przywiązanym do swojej praktyki, and you do not want anything that may obstruct the practice, i nie chcesz niczego, co mogło twoją uwagę rozpraszać. Nadanam najanam nasundari Mahaprabhu said that in this verse that represents ruchi. Nadanam najanam nasundari Mahaprabhu mówi w tym wersecie właśnie. And regarding aparadota anartha, jeżeli chodzi o aparadota anartha, Wisznuickiej says this anartha is not too much eradicated in bhajana kriya. Wisznuickiej mówi, że ta anartha nie jest całkowicie wykorzeniona na poziomie bhajana kriyi. And actually it's absolutely eradicated in the stage of prayer. Ale jest absolutnie wykorzeniona dopiero na stadium prana. So even in Bhav, there may be some slight possibility of some type of Vaishnava paradigm. Więc nawet w stadium bhavy mogą pojawić się właśnie jeszcze jakieś elementy tej Vaishnava paradigm. So you realize you should be so alert till that penultimate stage. Więc należy mieć świadomość, że trzeba być bardzo ostrożnym aż do tego punktu dość wysokiego już. Okay, let's go to Thakur Bhaktivinoda's description. Przejdźmy do opisu Thakura Bhaktivinoda. He also gives 4 categories. On również opisuje 4 kategorie. There's are called Tattva Vibrahma, this Vaparad, Asat Krishna, and Hridaya Durvalya. So we'll go one by one with each 4 subdivisions. Maharaj wymienił te kategorie i będziemy teraz po kolei je omawiać wraz z ich podkategoriami. Pray so that I may be able to deliver the whole 16 description in 20 minutes. Myślę, żeby udało nam się wszystkie te 16 opisów zrealizować w ciągu 20 minut. So Tattva Vibrahma means illusion regarding Tattva. Tattva Vibrahma oznacza złudzenia, iluzje związane z tattwą. So not to know Tattva properly is an anartha. Nieznajomość tattwy jest anartha. Because it will take to a particular type of practice
uninformed practice that will give anartha as a result. Ponieważ spowoduje pewną praktykę wynikającą z ignorancji i braku wiedzy. Krishnadas Kavirasya Krishnidanta Valiyachidna Kara Lashi Haiti Krishnalagi Sudrido Manas. Try to make your best effort to know Siddhanta. Krishnadas Krishnadas Kaviraj Goswami powiedział, staraj się poznać swoją anartha. Nakara Lash, he says, do not be lazy. Nie bądź leniwy. He knows we are lazy. Wie, że jesteśmy. And he says that because he knows that. Like Krishna said in Bhagavad Gita, Masu Chaha, do not fear, just surrender. Krishna w Bhagavad Gita, Masu Chaha, nie bój się, po prostu podporządkuj się. He said, do not fear because he knows we are fully trembling. He says, do not fear because he knows we are really fearful of just surrender. Mówi, nie obawiajcie się, ponieważ on wie, że my bardzo się obawiamy. Po prostu podporządkujcie się. So knowing Siddhanta doesn't have to do with an intellectual capacity. Siddhanta, poznanie Siddhanty nie wymaga jakiejś szczególnej intelektualnej umiejętności. It has to be with sincerity, surrender and revelation. Wystarczy szczerość, objawienie, podporządkowanie. But also, if you have a 33% of intellectual capacity, you should use that 33% in that direction. You shouldn't be lazy. Ale jeżeli ktoś posiada te 33% intelektualnych możliwości, to należy wykorzystać całe 33% tych możliwości, a nie być leniwym. So he divides this tattva Brahma in 4 subparts. I tę kategorię on dzieli na 4 podkategorie. Paratattva Brahma, Swatattva Brahma, Sadhya Sadhana Brahma, Virodhi Visaya Brahma. Which means? Te kategorie oznaczają? Swatattva Brahma means to be confused about who you are, basically. Bycie takim zagubionym co do tego, kim się właściwie jest. So in this sense, this is connected to duskritot and artha. That meant you don't have to clear who you are. Again, illusion. In one sense, this is connected to duskritot and artha, which implies illusion about your own identity. Czyli to jest połączone z tą duskrito anartha, które oznacza takie złudzenie co do swojej tożsamości prawdziwej. The second is paratattva Brahma, which means not to know who is God. Druga podkategoria to jest nieznajomość tego, kim jest Bóg. In other words, all this has to do with the concept of sambandha jnana. I to wszystko wiąże się z koncepcją sambandha jnana. As Guru Maharaj calls it, or conceptual orientation. Maharaj nazywa to konceptualną orientacją. To know what is what, who is who. Czyli znajomość tego, co jest czym i kto jest kim. And avideya, or the practice, will be the natural consequence of sambandha. Ale avideya praktyki będzie naturalną konsekwencją sambandha. So when you get to know who is God, who are you, what's the world, naturally you will act in a certain way in a response to that. Więc jeśli będziesz wiedzieć, kim jest Bóg, kim jesteś Ty i czym jest świat, to w naturalny sposób będziesz właściwie postępować. The third one is sadhya sadhana tattva Brahma, which means illusion about the tattva regarding the practice and the goal. Trzecia kategoria to jest złudzenie co do tego, czym jest praktyka i czym jest cel tej praktyki. So again, at least conceptually, we should have a clear general idea of this panorama. Tak naprawdę konceptualnie powinniśmy mieć przejrzystą wizję, taką panoramę tego, czym to jest. Here, Bhaktivinoda is not talking about becoming a scriptural genius who knows every single detail of his revelation.
Tutaj Bhaktivinoda nie mówi o tym, że trzeba być jakimś geniuszem znającym doskonale pisma i każdy szczegół. He's mainly saying, have a proper idea of who you are, who is God, what's the practice to attain Him, and what's going on when you attain Him. Wystarczy, że wiesz, kim jesteś, kim jest Bóg, jaka jest właściwa praktyka, jaki jest jej cel. And the fourth one is Virodhi Visai, Tattva Brahma. To have confusion regarding which are those objects unfavorable to bhakti. Czwarta kategoria to jest znajomość tego, czym są te przedmioty, które nie są sprzyjające bhakti. We could say that to not know what's an anartha is an anartha. Możemy powiedzieć, że nieznajomość tego, co jest anartą, jest anartą. Because of this we are making these seminars here. I właśnie dlatego mamy dzisiaj tutaj to seminarium. At least to start to know they exist and who they are. Przynajmniej zaczniemy uświadamiać sobie, czym one są. Okay, so let's go to the second category. Przejdźmy do kolejnej kategorii, do drugiej kategorii. Well, it is asat trishna. To jest asat trishna. Which means to be thirsty for the non-permanent, impermanent. Czyli jest to takie pragnienie czegoś, co nie jest stałe. Asat trishna, not Krishna. Trishna. Yeah. So we should have Krishna for Krishna. Powinniśmy mieć pragnienie Kryszny. We should have Krishna Trishna. Powinniśmy mieć Krishna. But here the anartha is asat trishna. I tą anartą jest asat Krishna. So asat you know what you mean, temporary, illusory, etc. Asat oznacza tymczasowy, iluzoryczny. So this has four subdivisions as well. I tutaj też mamy do czynienia z 4 podkategoriami. Sometimes these categories call also material desires. Te kategorie też można czasami nazwać materialnymi pragnieniami. And these four are the following. I one są następujące. First, to have gross sense gratification. Pierwsza z nich to jest takie fizyczne zadowolenie zmysłów. Second, to experience heavenly delights. Drugie to jest doświadczanie takich niebiańskich przyjemności. Not necessarily in Svarga, it can be here in a sattvic disposition as we spoke. Niekoniecznie na Svardze, może to być tutaj, w jednym taki sattwiczny. So again, this can be connected to this sukrito anarthas. I to może być związane z tymi sukrito anartha. You are very pious, very civilized member of society. Jesteśmy bardzo takim szacownym, cywilizowanym członkiem społeczności. But there is still some asat trishna, some thirst for the non-permanent. Ale wciąż mamy pewne asat trishna, czyli takie pragnienie rzeczy tymczasowych. And the third one is siddhi, mystic perfection. Następne, trzecie to jest siddhi, czyli mistyczne na doskonałość. And the fourth one is subtle and subtle and more subtle. I tutaj mamy teraz subtelniejsze te kategorie subtelniejsze. Mukti. Mukti. Yeah. For us that's an anartha. Dla nas to jest anartha. So it doesn't mean we will kill all the ones who want mukti. Nie chodzi o to, żeby pozabijać wszystkich, którzy chcą mukti. But actually it's speaking about the glory of bhakti. To mówi o chwale bhakti. So from gross to subtle we have these four types of material desire. Od tego najbardziej namacalnego po coraz bardziej subtelne podkategorie są to po prostu przeszkody. Gross sense enjoyment, heavenly delights, joy, perfection, liberation. Czyli fizyczne zadowolenie zmysłów, takie niebiańskie przyjemności, joy, perfection, siddhi, tak, mistyczne moce i mukti. So from material to psychic to even in one sense spiritual.
mukti. Przez materialne, poprzez paranormalne zdolności, aż do samego wyzwolenia. But in connection to the greatness of bhakti, mukti is seen as some selfish like pursuit yet. Ale w kontekście bhakti, mukti wciąż wydaje się takim dość nakierowanym, egoistycznym pragnieniem. I want to be liberated. Ja chcę być wyzwolony. So that's not something in connection to love to someone else. Więc I want to be liberated. nie jest to związane z miłością do kogokolwiek innego. So now in school, this I want is not so present, at least in that form. W naszej szkole to ja chcę nie jest obecne w tym wymiarze. First get free from this I want, and eventually you will be able to say to Krishna, I want something, but in the context of lila and selflessness. Najpierw wyzwól się z tego ja chcę materialnego, a potem pojawi się to ja chcę w kontekście duchowym. Once one disciple spoke to his Gurudev. Kiedyś uczeń rozmawiał ze swoim Gurudevą. Gurudev, I have to say something. Muszę ci coś powiedzieć, Gurudeva. And he started, I want. Powiedział, ja chcę. He should have stopped. No, not nice. It's wrongly formulated, the sentence. Powiedział, nie, poczekaj, źle sformułowałeś swoje zdanie. Like implying you cannot go to the higher realm with that disposition. I want. Nie możesz znieść się do wyższego wymiaru z takim nastawieniem, ja chcę. Because we want to serve, and the reward servant is kinkara. Więc my chcemy służyć, a to służenie jest kinkaram. Kinkara means what can I do, how can I serve, what do you want from me? Kinkara oznacza co mogę zrobić, co ode mnie chcesz. Yeah? Tak, Okay. kinkaram, co mogę zrobić. Well, these are the four other categories of anartha, sat, trishna. To są te 4 kategorie anartha, asat, trishna. Let's go to the third one. It's aparadha. Trzecie to jest aparat. Again, aparadha. Znowu aparat. In this case, both of them are basically repeating themselves. Tutaj widzimy, że one się powtarzają. Some emphasis is required. Więc tutaj trzeba to podkreślić. Four types of aparadha. Są 4 rodzaje aparatów. We have nama aparadha. Nama aparat. We have Krishna Swarup aparadha, Krishna Swarup. which could translate as seva aparadha, also offenses to the form of the Lord. Obraz wobec postaci Boga. We have Krishna Tadiya aparadha, which means offenses to the one who belong to Krishna, to the Vaishnavas. To są trzecia kategoria, to obrazy wobec tego, kto należy do Kryszny, czyli do Wisznuickiej. And we may have jiva aparadha. I możemy też popełniać jiva aparaty, offenses to any other soul. czyli obrazy wobec każdej innej duszy. So you see, it's very delicate. Widzicie, to jest bardzo delikatna sprawa. So I have already explained some of them, and very briefly, of course. Ja już wyjaśniłem niektóre z nich bardzo pokrótce. Yeah, I cannot go into detail. This is too much. Nie mogę wchodzić w szczegóły, to jest za dużo. But for example, Bhaktivinoda Thakur mentions regarding the offense to the form of the Lord. Jeśli chodzi o obrazy wobec postaci Pana. Scriptures say, but if you commit seva aparadha, you can how do you say, cancel that by chanting Harinam. Kiedy popełni się seva aparatę, można to zniwelować intonując Harinam. But if you start to think, I may be neglectful, I can't be neglectful, but I can chant Harinam and that's okay. My other offenses are cancelled. Ale kiedy tylko się pomyśla, mogę być taki niedbały w tym wszystkim, ale świętej mi wszystko załatwi. That actually becomes nama-aparadha. I to się staje nama-aparatem. You know, this apparatus regarding this point. To jest nama-aparata, jeśli chodzi o... Regarding, for example, Vaishnava aparadha, Jeśli chodzi o Vaishnava aparadha, 6 of them are mentioned.
Mowa jest o 6 kategoriach. Some are more obvious than others. Pewne z nich są bardziej jasne, przejrzyste niż inne. For example, to kill a Vaishnava. Zabić Vaishnavę. Not to do it. Nie należy tego robić. Maybe the idea has come in your mind, but not to do it. Może przyszło ci to kiedyś do głowy, ale nie mów tego. Remember, you have to be honest here. Pamiętaj, trzeba być bardzo szczerym. This time I won't ask you to raise your hand. Żeby podnieść rękę. That may be too embarrassing, so. Zbyt wstydliwa kwestia. So there's killing Vaishnava, blaspheming Vaishnava, speaking ill about him, her. Czyli zabicie Vaishnavy, złe wypowiadanie się na temat Vaishnavy. I just said to just be in anger with the Vaishnava internally. Bycie rozgniewanym na Vaishnavę gdzieś wewnątrz w środku. Thinking ill of a Vaishnava. Złe myślenie o drugim Vaishnavie. Not giving proper welcome when the Vaishnava is coming. Nie przywitanie się w należyty sposób z Vaishnavą, który przyszedł. There is a whole culture of hosting in Vedic tradition, how to receive the guest. What to say to the guest is a Vaishnava. W tradycji wedyjskiej jest cała ceremonia związana z przywitaniem gości. A co tu mówi się o Vaishnavach? So it is said you should give a nice seat, something to drink, to eat, some place to rest. Powinno zaoferować się też miejsce do siedzenia, coś do picia, coś do jedzenia, miejsce, żeby wypocząć. This is called atiti seva, or the service of host. To jest atiti seva, czyli służba, jaką wykonuje ten, kto przyjmuje gości. But it is said even if you have nothing of those things, at least you should offer some sweet words. Welcome. Jeśli nie masz nic innego już do zaoferowania, to przynajmniej jakieś miłe słowa należy ofiarować. So what to say if a Vaishnava comes and you are not happy that the Vaishnava has come, that's apara. Jeżeli przyjdzie do ciebie Vaishnava, ty się nie cieszysz. That's the last one. I mean, you are not happy that the Vaishnava is coming. To see a Vaishnava. To jest ostatnia aparada. Właśnie nie jesteś szczęśliwy na widok Vaishnava. So we should know how to. I mean, I'm saying this in general, but we should know how to apply this to our specific daily circumstances. Ja wam mówię taką ogólną kategoryzację tego, natomiast my musimy to jakby odnieść do swojego życia na co dzień. So, Jiva Aparad also. I teraz Jiva Aparad. Actually, what Bhaktivinoda says is that he kind of makes some argument. Bhaktivinoda mówi, że on nie może za wiele powiedzieć. He speaks of different levels of jivas. Mówi o różnych poziomach jiv. Like non-religious jivas, religious jivas, brahmanas jivas, Vaishnava, almost Vaishnava jivas, Vaishnava jivas. Mówi o różnych kategoriach pobożnych jiv, niepobożnych jiv, brahminicznych i coraz wyżej aż do Vaishnava. So he said, if you fail to properly relate to all the first ones, except the Vaishnavas, that's mainly considered sin. He said, if you fail to properly relate to all of those ones except for the Vaishnava, that's mainly considered sin, papa. Jeżeli się niewłaściwie odnosisz do tych wszystkich kategorii, aż oprócz Vaishnava, tej ostatniej kategorii, jest to, można to nazwać grzechem. But if you fail to relate properly with the Vaishnava, that enters into the category of aparad. Ale jeżeli się niewłaściwie zachowamy w stosunku do Vaishnavy, to jest już aparat. So in one sense, he's again speaking apparatus with Vaishnava, with the rest of the jivas is more papa than aparat. Więc teraz tutaj on wyjaśnia, że zachowanie do tych wszystkich kategorii dziw innych niż Vaishnava to jest bardziej papa niż aparatha. So it seems that this concept of jiva aparat is another excuse to speak about the delicacy of Vaishnava aparat. Czyli jest to inny rodzaj właśnie, i pod innym kątem omawia się właśnie tą delikatność w
sfery tej Vaishnava parady. And nonetheless, we should be very careful about how we relate with every living being. Ale tak czy inaczej powinniśmy również być bardzo ostrożni co do tego, jak traktujemy też inne istoty. And how to present proper and constructive criticism in case we have to. Jak konstruktywny krytycyzm przygotować, przedstawić komuś, jeżeli jesteśmy już do tego zmuszeni. 5 extra minutes, please. Only 5. Tylko 5 dodatkowych minut. So if I want to critique someone, for that to be a constructive criticism, something should be in place. Jeżeli chcę konstruktywnie kogoś skrytykować, to muszą być pewne rzeczy poukładane. First, what I'm criticizing must be true. Po pierwsze, to, co krytykuję, musi być prawdą. It should not be my own anartha projecting itself towards you. Nie może to być moja własna anartha projektowana na ciebie. Second, I should have the healthy intention of presenting the criticism with affection towards that person. Poza tym muszę mieć taką zdrową chęć zaprezentowania pozytywnego zaprezentowania. I should present the criticism with good intention. Powinienem przedstawić tę krytykę z dobrą intencją. Desiring the well-being of the person that is being criticized. Czyli pragnąc dobra tej osoby, którą krytykuję. And I should be ready to help that person to transcend that critic I'm pointing to him, to her. I powinienem pomóc tej osobie jakby przejść ponad tę krytyką, którą przedstawiam tej osobie. Because if I say to Mohan, you are lazy. Kiedy powiem Madhana Mohanowi, że jesteś leniwy. And I say that's objectively true and this is with good intention. I powiem, to jest obiektywna prawda i mam naprawdę dobre intencje, mówiąc Ci o tym. But you're lazy, so I wish the best for you with your laziness. Try to overcome it. Więc ja Tobie naprawdę dobrze życzę, żebyś sobie poradził z tym lenistwem. And I disappear from it. I znikam. No, that's offense. To jest obraza. But if I say that really to him, I say, but I commit myself to help you as much as I can to overcome this. Ale ja, jeżeli się powiem, ja pragnę tutaj, zobowiązuję się pomóc Ci poradzić sobie. So some commitment is there in the criticism. I'm willing to sacrifice yourself. Czyli w tej krytyce jest też pewna chęć poświęcenia się swojej takiej dobrej intencji poświęcenia. So we should go through all these stages before we open our mouth and speak about someone else. Czyli powinniśmy najpierw przejść przez te wszystkie stadia, zanim otworzymy usta i będziemy kogoś krytykować. So last category. I ostatnia kategoria. Hridaya Durbalya. Hridaya Durbalya. Is weakness of the heart. I to jest słabość serca. 4 categories there. I znowu 4 podkategorie. Kutinati, Matsarya, Pratishta, and Tucha Shakti. Tucha Shakti, the first one means to be attached to objects that are not connected to Krishna. Tucha Shakti oznacza przywiązanie do rzeczy, które nie są związane z Krishną. But what is not connected to Krishna? Cóż jest związane z Krishną. So the point is to attach ignorance, not acknowledging the inherent connection that everything has with Krishna. Czyli to jest takie przywiązanie ignorancji, a nie przywiązanie ze świadomością, że rzeczy są. To connect with reality without sambandha gyan. Sambandha means everything is linked. Sambandha. Czyli nawiązywanie takiego kontaktu z rzeczywistością bez sambandha gyany, która łączy wszystko z Krishną. So also we have Kutinati. Mamy też Kutinati.
which means duplicity. Czyli taka dwulicowość. To have like two faces. Posiadanie dwóch twarzy. Private life, public life, as we were saying. Prywatne życie i życie publiczne. And even Bhaktivinoda Thakur, what he said, he mentions before, main reason for aparad is asatsanga. Bhaktivinoda Thakur też wspomina o tym, że głównym powodem nama jest asatsanga. Unless you get free from asatsanga, you cannot be properly situated in Vaishnava etiquette. Jeżeli nie uwolnisz się od asatsangi, nie będziesz w stanie właściwie przestrzegać etykiety Vaishnava. One of the worst type of asatsangas are the dharma dwajis. Najgorszym rodzajem asatsangi są dharma dwajis. That means so-called devotees. Czyli tak zwani bhaktowie. Dharma dwaji means like flag. Carrying the flag or whatever. Dwaji to jest ktoś, kto jest jak niesie flagę. So Dharma Dwaji means those who present themselves, here I am carrying the flag of Dharma, religion and bhakti. Oto jestem tutaj i niosę flagę dharmy i bhakti. But that's just a facade, you say? Facade. Like with some hidden purpose in mind. Ale to jest tylko taka fasada z innym zupełnie celem umyśla. So Tilak may be there, Kantimala may be there, but cheating may be there also. Kuntimala jest Tilak, ale też jest tym oszustwo. You may have the biggest Sika in all the community, but it doesn't make anything. Ale może mieć najbardziej spektakularną Sikkę w całej społeczności, ale to nic nie oznacza. So we should take care of this association from outside and from inside. Więc powinniśmy zadbać o tą złe obratek złego towarzystwa nie tylko z zewnątrz, ale również z wewnątrz. So our own anarthas may present themselves with tilak, kantimala and sika, very devotional. Nasze anartha mogą się właśnie objawiać w postaci tilaka, kantimala, takiej fasady zewnętrznej. So kutinati means duplicity. Czyli kutinati oznacza dwulicowość. The last one, matsarya. Ostatnia to jest matsarya. Envy. To jest zazdrość. Bhagavatam starts saying, Nidmacharanam satam. The satam is characterized with lack of envy. Sadhu charakteryzuje się brakiem zazdrości. And Wisznuickiej says the best way to serve an envious person Wisznuickiej mówi, że najlepszym sposobem na to, żeby służyć zazdrosnej osobie, because we want to serve everyone, ponieważ chcemy służyć wszystkim. so how to serve an envious person? Jak służyć komuś, kto jest zazdrosny? He says you have to take a distance from that person. That's the best way to serve him. Należy trzymać dystans, trzymać się z daleka od tej osoby. To jest najlepsza służba dla tej osoby. We cannot do much more than that, unfortunately. Więcej w zasadzie niestety nie możemy zrobić dla takiej osoby. And finally, no time to speak in detail about envy and all these things. Separate seminar for each one of these categories. Tak naprawdę nie mam czasu na to, żeby o tej zazdrości mówić. Tak naprawdę potrzebne jest osobne seminarium, żeby o wszystkich tych kategoriach porozmawiać szczegółowo. We should organize a one yoga retreat for going in detail. Powinniśmy całą jogę zorganizować taki retreat na całą jogę, żeby to wszystko mówić. And last one is pratishtha. I ostatni to jest pratishtha. Another Goswami said this is the worst of all. To jest najgorszy ze wszystkiego. The source of all the other anarthas. To jest źródło wszelkich innych anart. Not trying the exact opposite to the devotional spirit. To jest jego odwrotność duchowego nastroju. You want to position yourself and to receive the Chcesz zdobyć jakąś pozycję i korzystać z niej. The scripture says pratishtha sukarabhishta. Pisma mówią? This one, no? It says pratishtha smells worse
than the pig's stool. Czyli praktyczne cuchnie gorzej niż odchody świni. So as Guru Maharaj said, stool already are eating stool. Pigs are already eating stool. So what must be their stool? Więc świnie już jedzą odchody, więc możemy sobie tylko wyobrazić, czym są ich odchody. But even worse than that, pratishtha had much more bad odor. Ale pratishtha cuchnie jeszcze gorzej. So totally unbecoming for the practitioner, for the movement. To jest całkowicie niedopuszczalne dla praktykującego. So the best way to overcome these anartha and so many others is to invoke mainly I would say the third verse of Shastaka. Więc żeby pokonać ten rodzaj anarty, proponuje się trzeci wers Shastaka, which speaks about nishta, going that is a stage that is quite relatively beyond anartha nivritti already. Który mówi o stadium nishta, który jest już dość dużo wyższy niż stadium anartha nivritti. And Guru Maharaj, that's like reaching the top of the mountain and having a perspective of the belly of love that is waiting downwards for us. Czyli jest to takie jakby spięcie się na szczyt i rozciąga się przed nami ta perspektywa miłości. But first we should get to that top, and now we are going upwards. So we should be going upwards, reciting this Nada Wisznuickiej, Tarola Piseczna, Manina, Kirtaniya Swadha. Więc najpierw powinniśmy wspinać się na tę górę, jak już tam i wspinając się do tego szczytu powinniśmy intonować ten werset Nada Wisznuickiej. So now we will go to the Wisznuickiej temple, we will walking upwards, we will continue meditating in this upward go and reciting this shloka. Więc teraz jak będziemy się wspinać pod górkę, idąc do iskonowej świątyni, powinniśmy właśnie intonować w umyśle ten werset. So again, no time for questions today, but nie ma czasu na pytania. We can continue speaking this day, sharing. Możemy sobie dzielić się jeszcze dzisiaj wszystkimi praktycami. Thanks so much for your attention. I hope these meetings I can be of some service to you through these talks. Dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że to, co powiedziałam tutaj, do czegoś się Wam przyda. Śla Gurudev Patita Bhavani ki jai, Sriman Mahaprabhu ki jai, Harinam Sankirtan ki jai, Anartha nivritti ki jai, Artha pravritti ki jai, Gaur Bhakta ki jai, Gaur Premanandi. Madhvanabha Maharaj ki jai.